Partnerem odcinka są karta i aplikacja Zen. Moi drodzy, zaczynamy dzień drugi naszej czarnogórskiej podróży. Dotychczas bywałem głównie w okolicach Boki Kotorskiej, ale prawdziwym jądrem kraju w Czarnogórze są góry właśnie. Crna Gora, Czarnogóra, Montenegro. Czarnogórcy to przede wszystkim niezwykle dzielni górale, którzy nigdy do końca nie poddali się tureckiej ekspansji. Również ze względu na ukształtowanie terenu. Zatem jedziemy w miejsce, w którym nie tylko ja nie byłem, nikt z nas, z naszej ekipy nigdy nie był. Najpierw jedziemy mianowicie w góry Durmitor, do Parku Narodowego. Będzie bardzo wysoko, będzie, jak myślę, znacznie chłodniej. No i z tego, co widziałem na zdjęciach i na filmach, będzie przepięknie. A to na razie początek. Jesteśmy przy drodze po noclegu w okolicach miasta Nikšić. To jest właśnie owo polie, na którym Nikšić leży, a my jedziemy tam. Na drogowskazach mamy napisane Żabliak. Jesteśmy mniej więcej 30 km od miejsca, z którego do Was przed chwilą mówiłem. No i zobaczcie, tutaj niemal wszystko jest inne. No po pierwsze, inna pogoda. Tam słońce 25-7 stopni, a tutaj 15-16. Już zułem sandały, bo jest po prostu zimno. Ale wjeżdżamy w Durmitor. No i teraz na tym właśnie polega cudowność Czarnogóry. Kraj wielkości mniej więcej 1/3 województwa mazowieckiego i tak niezwykle zróżnicowany. Od Adriatyku po niezwykle wysokie góry. Nie ma chyba, no może tylko Słowenia może się równać, ale tak to nie ma takiego drugiego bałkańskiego, niewielkiego, tak właśnie niezwykle zróżnicowanego kraju. Odbiliśmy jakieś 300 metrów od głównej drogi, no ze względu na to, by nam auta nie zakłócały mojego strumienia świadomości, no i od razu trafiliśmy na przykład na coś takiego. To jest po prostu przyczepa z przenośnymi ulami. Akurat tutaj, na tej połoninie, kwitną kwiaty, no i pan to przywiózł. Jak potem będą kwitły gdzie indziej, to pan to przewiezie tam, gdzie kwitną, tak żeby pszczoły miały pożytek. Dobra, przynajmniej wychodzi słońce, ale ciepło to nie jest, a to dopiero początek. Tam właśnie majaczy już Durmitor. Bałkany pełne są śladów historii, również tej tragicznej. W tym miejscu dotykamy historii drugowojennej. 5. ofensywa przeciwko partyzantom Broza Tity. Czerwiec roku 1943. W te okolice docierają siły chorwackich ustaszy i siły niemieckie. Chodzi o to, by wziąć w kleszcze partyzantów, co się zresztą nie udało. Pokazywaliśmy Wam Sutjeskę w Bośni, górami. Tam można stąd dotrzeć, jak się z partyzantem oczywiście. No i owe siły pod postacią SS-manów z dywizji Prinz Eugen, niezwykle okrutnych, którzy zapisali się niezwykle źle w historii nie tylko tego miejsca, ale również Dalmacji na przykład, to oni spalili Kunę Pelieszką. Byli niezwykle groźni, gdyż mówili miejscowym językiem. Ich szeregi zasilali przede wszystkim Niemcy naddunajscy. No i właśnie owe siły Prinz Eugena spędziły mieszkańców okolicznych wiosek, oddzieliły kobiety, mężczyzn i dzieci, a następnie wszystkich zastrzeliły w takich wgłębieniach terenu. Zginęło ponad 500 osób i
ponad 100 dzieci. To miejsce nazywa się Dola, jest upamiętnieniem tejże masakry. Mamy tutaj pomnik w stanie nie najlepszym, co prawda, ale obok mamy cerkiew, no i mamy relację jednego świadka tam na dole. Jednemu człowiekowi udało się z tej masakry uciec, a dookoła cisza, no i drzewa. Te starsze to niemi świadkowie tej tragedii. Oto jak mniemam dopiero początek widoków, które na nas czekają, no bo jeszcze nie wjechaliśmy do Parku Narodowego Durmitor. Jesteśmy przy głównej drodze, no i to widać z drogi, no więc natychmiast zatrzymaliśmy się. Co to jest? No to jest kanion jednej z tutejszych wspaniałych rzek górskich. To jest Piwa. Spójrzcie na kolor wody, no, jak Neretwa. Może to Neretwa ma kolor taki jak Piwa. Cudo, po prostu cudo. A za chwilę, jak mniemam, będzie wcale nie gorzej. Jesteśmy w miejscowości Pużinę, w takiej knajpie przy kempingu, a chodziło nam o to, żeby być jak najbliżej rzeki. Piwa jest tutaj spiętrzona. Tak naprawdę ten akwen nazywa się Piwsko Jezero. No to są te same historie, co w Bośni na przykład z Neretwą. W czasach Jugosławii spiętrzano te górskie rzeki, by tworzyć na nich hydroelektrownie. No i to jest bardzo słuszna koncepcja. Mamy niedosyt wody w Europie, a tu w górach rzeki jeszcze pełne wody są. Tu za chwilę będzie bardzo wysoko, ponad 2000 metrów, więc w zimie śnieg jest. W Alpach często na 2000 nie ma, ale tu jest bardzo blisko do Adriatyku, więc zderzenie tych dwóch mas powietrza, zimnej górskiej i ciepłej morskiej, sprawia, że opady są tu naprawdę dość spore. Zamówiłem tylko kawę. Kawę po turecku, kawę kuwaną albo kuchaną, chociaż tutaj raczej należało powiedzieć kuwaną, czyli gotowaną. Taką to ja słodzę. Nie zamówiłem niczego do jedzenia. Ja wiem, to jest program kulinarny i pewnie chcielibyście, żeby już coś do jedzenia zamówić, ale śniadanie było 2 godziny temu, 2 godziny z kawałkiem, a ja zapomniałem na śmierć, że jak się tutaj poprosi o jajka sadzone na szynce, albo na słoninie, albo na boczku, albo na czymkolwiek, to zawsze podają 3. No więc 3 jaja z szynką, do tego jeszcze był kajmak i doskonały chleb, no więc przepraszam, nie jestem kompletnie głodny, a przecież marnować nie można. Zatem na razie cieszymy oczy tym widokiem, chłodzi nas tutaj owa bryza, w słońcu robi się dość ciepło, no ale to nie jest upał z nad Adrii. No i za chwilę skręcimy z głównej drogi. Mówiłem wcześniej, że trzeba jechać na Żabliak. Tak, do pewnego momentu. Żabliak to miasto. W nim będziemy dzisiaj, jak Bóg da. Ale potem już nie pojechaliśmy na Żabliak, gdyż chcieliśmy jechać tędy, więc jedziemy na Foczę. Focza jest już w Bośni i Hercegowinie. Tak naprawdę Sutjeska jest za tym masywem. Tam zaraz jest Maglicz, czyli ów szczyt najwyższy w Sutjesce. Ale my zaraz odbijemy. Ale to zaraz. Na razie. Kuwaj mi kafu, moja draga. Żegnamy się z Piwą pod postacią Piwskiego Jeziora, gdyż musimy teraz skręcić na drogę, która nosi symbol P14. No, nie widać z tej strony niczego na tych drogowskazach, gdyż są obklejone w większości przez motocyklistów, no nawet naszych. Zobaczcie, tutaj razem przez świat Lubawka, państwo z Lubawki, a tutaj pan Honza i pani Katia z Ostrawy. Droga P14, czyli znowu łapiemy drogowskazy na Żabliak. I to jest właśnie ten tunel. A ta droga P14 jest podobno najpiękniejszą w całej Czarnogórze. No już
sam początek jest niezwykle ekscytujący. Ilość wykutych w skale tuneli, ale o takich nierównych formach, nieprzewidywalnej długości. No nie ma żadnych znaków, wjeżdża się w ciemność, za chwilę może być jasność, ale też ciemność może trwać dłużej. Dobra, tu już wyjeżdżamy. Tak naprawdę to nie jest szeroka droga, pnie się stale do góry, no i jest jak zygzak. Spójrzcie tu. Niezwykłe. No, również na tym polega pierwotne piękno tego kraju. Gdyby taki tunel, takie tunele były w Austrii albo w Szwajcarii, no przecież są, ale jednak nie takie, dlatego że dla bezpieczeństwa wykładają je takimi żelbetowymi półkręgami. A tutaj, tak jak człowiek się przebił przez naturę, tak to jest. Oczywiście bardzo liczne znaki pażnia, mogućność odrona, czyli uwaga, możliwość spadania kamieni. No tak tu po prostu jest. Trzeba uważać, ale jak tu jest? No właśnie tak tu jest. To jest rzeczywiście miejsce, którego piękno zapiera dech w piersiach, a jesteśmy na samym początku naszej automobilowej wspinaczki. No to jeszcze was umiejscowię w terenie, póki to widać. Tam wśród tych zabudowań, na owym cypelku przed chwilą piliśmy kawę, potem jechaliśmy ową drogą, przejechaliśmy przez most na Piwie, a to, co jest tutaj, to już jest ta nasza droga, która jak się skończy, nie mam pojęcia. Wjechaliśmy na coś w rodzaju płaskowyżu. To Durmitor, ale lepszy stąd widok jest na tamten masyw, to jest Maglicz po stronie bośniackiej. Jesteśmy na wysokości mniej więcej 1400 metrów z kawałkiem. No i temperatura jednak radykalnie spadła. Na szczęście są miejsca, gdzie można zjeść coś ciepłego, może nawet zupę. Jo. Jest zupa, gorąca zupa, jest i narzuta. Jakiś instynkt mną powodował i w ostatniej chwili wrzuciłem kurteczkę, cienką co prawda, do auta, ale zawsze, ale zupa. Jagnięcia czorba, czyli wywar na bazie jagnięciny z dużą ilością jarzyn. Fasola, marchewka, ziemniaki, zioła, do tego przepiękny miejscowy chleb. Gorąca. Świetna zupa. Każda zupa w takiej temperaturze byłaby dobra, ale ta jest naprawdę dobra. Pan mówił, kelner, że jeszcze przedwczoraj było tu 30 stopni, no, ale dzisiaj jest w tej chwili 14. Co zrobić? Góry. Do osławionego Żabliaka zostało nam niecałe 40 kilometrów, ale zważywszy na wąskość i krętość głównej drogi oraz zważywszy na fakt, że czasami z tej drogi zbaczamy, no bo to nie jest główna droga, jesteśmy kilkaset metrów od niej, to będzie przeszło godzina jazdy. No zboczyliśmy po co? No zboczyliśmy właśnie po to. Zboczyliśmy, byście i wy zobaczyli, jak cudowne są góry dynarskie, bo to jest przecież wszystko fragment owego wielkiego pasma, które ciągnie się przez całe Bałkany. No po prostu pustać, dzikość, przyroda, cisza, zapachy, te łąki pachną. To jest jedno z najpiękniejszych górskich miejsc na ziemi. Hołk. Wjeżdżamy właśnie w jądro Durmitoru, czyli w najwyższą część owego masywu. Tu, gdzie stoję,
to mam 1700 metrów nad poziomem morza. Znaczy nie ja mam tyle, ale ta ziemia się wznosi na taką właśnie wysokość. A najwyższe szczyty tutaj sięgają blisko 2500 metrów. No i jak widzicie, tutaj się jeździ. Ostrożnie, powoli, ale się jeździ. Jesteśmy w Czarnogórze, jesteśmy na Bałkanach. Ten fragment jest najwyższy. To znaczy najwyższy jest szczyt, który tam ledwo zza owej grani wychodzi. Bobotow Kuk 2,522. Taką ma wysokość. No, bukoliczny obrazek. Tam pan pasterz zapędza stada owiec. I bardzo ważna rzecz z punktu widzenia również kulinarnego. Otóż poza tą jedną tutaj główną drogą asfaltową, no i samochodami i motocyklami, które tu jeżdżą, nie ma tu niczego innego, co mogłoby w jakikolwiek sposób zepsuć powietrze. Stąd też, jak badania wykazują, jest to jedno z najczystszych ekologicznie miejsc w Europie. To oznacza, że to wszystko, co się tu produkuje, a produkuje się tutaj dużo rzeczy, to wygląda w tej chwili jak pustać, no ale widzicie, jest pan pasterz, pasą się krowy, biegają tu konie, robi się sery. W końcu są miejsca trochę niżej położone, gdzie również są drzewa owocowe, są zioła. To wszystko jest cudowne, ekologiczne i doskonałe. Dlatego warto tu przyjechać nie tylko po to, by podziwiać ową bukolikę, ale również po to, by coś zjeść. Kącik partnerski. Partnerem tego odcinka i stałym partnerem naszego kanału są karta i aplikacja Zen. Zen to nie tylko karta wielowalutowa, która doskonale sprawdza się w czasie najdalszych nawet wojaży, ale również niezwykle wygodne narzędzie do codziennego użytkowania. Podczas podróży, kiedy musimy płacić w innych walutach, nie musimy wcześniej wymieniać owych pieniędzy, w momencie transakcji zrobi to sam Zen, w dodatku po niezwykle korzystnym kursie. Jeśli kupujemy na przykład sprzęt elektroniczny, to mamy o 2 lata na ów sprzęt zakupiony przy pomocy karty Zen przedłużoną gwarancję. To są tak zwane Zenefity. Wśród nich mamy również usługę Zen Care. Jeśli jakaś transakcja dokonywana kartą okaże się problematyczna, to ów problem rozwiązuje Zen. Zakładając konto Zen Pro z kodem Makłowicz Zen, możecie cieszyć się nim gratis przez 150 dni. Koniec kącika partnerskiego. A oto właśnie wspominany wcześniej Żabliak. Jest to najwyżej położone miasto w całej Czarnogórze, no w najwyższych miejscach 1500 metrów nad poziomem morza, ale również było to najwyżej położone miasto w dawnej Jugosławii. Nie jest ono szczególnie piękne w tej chwili. Kiedyś taka charakterystyczna, bardzo ładna zresztą, drewniana zabudowa, ale tego zostało bardzo niedużo, gdyż miasto niezwykle ucierpiało w czasie II wojny światowej. Więc dzisiaj mamy takie nowoczesne budynki. W każdym razie jest to najlepsza baza miejska, mało miejska, ale miejska, wypadowa w Durmitor. No bo jeśli jeszcze raz stanę w ten sposób, to zobaczycie Państwo fragment owego masywu. Żabliak i Durmitor. Jeśli jedzie się tak jak my, no to musi się dojechać do Żabliaka, ale można też dojechać do Żabliaka i potem pojechać w odwrotną stronę, w stronę Piwy. Nie zostajemy tutaj. Tak naprawdę przyświeca nam jeszcze jeden bardzo konkretny cel. Masywnie, pięknie, wspaniale, bogato, obficie zastawiony stół. Na koniec owego jakże pełnego wrażeń dnia, dość ciężkiego ze względu na
górską jazdę dotarliśmy w miejsce, w które chciałem dotrzeć. Ale o tym miejscu przecudnym będzie na początku kolejny nasz program z Czarnogóry. Na razie skupmy się na tym, co na stole. Marzyliśmy wszyscy o suto zastawionym lokalnym stole. No i on właśnie taki jest. Zatem rzeczy zimne. Miejscowy, domowy ser, tutaj z tych górskich pastwisk. To jest miejscowy, dojrzały kajmak, czyli też rodzaj sera, choć znacznie tłustszego. Na razie uszczknę nieco, on będzie się świetnie komponował z rzeczami ciepłymi. Ależ poezyjne. Z rali kajmak. To jest to. A teraz kompozycję z rusztu i kompozycję spod sacza, czyli spod tej kopuły. To jest cielęcina. Cielęcina pieczona na ruszcie właśnie. Żadnych przypraw. Poza solą i pieprzem. No bo nic więcej nie trzeba, jak jest dobrej jakości mięso. A jest ono wybornej jakości. To jest oczywiście jagnięcina. Taka klasyka, czyli zobaczcie, taka rąbaneczka, która się dusiła, a potem piekła. To się po prostu rozpada. To się rozpada i to jest absolutnie boskie. Również żadnych marynat, sól, nic więcej. Jak są dobre produkty, nie trzeba tego psuć. Szopska sałata to jest sałata serbska, czyli mamy owe kawałeczki ostrej papryki. Czasami to jest papryka z marynaty, ale tutaj mamy świeżą. Mamy w końcu tutaj ostrą paprykę pieczoną na ruszcie w ten sposób. Tego nie uświadczycie w Dalmacji, ale już w Czarnogórze, czy też w Serbii, a nawet w niektórych miejscach w Bośni, tak. Ponieważ jesteśmy dietetycznie odpowiedzialnymi ludźmi, nie wzięliśmy frytek, na pewno są domowe, wzięliśmy gotowane ziemniaki, no i mamy jeszcze coś, co jest naprawdę grzechu warte. Domowy chleb. Tutaj chleb to jest kiep, nie kruch, tak jak w Chorwacji. On jest po prostu nieziemski, wiem, bo już wcześniej kawałek zjadłem. Do tego wranac, czyli czarnogórski i serbski szczep, wranac, plantarzy, bardzo zacna rzecz. I moi drodzy, to jest najprostsza, gargantuiczna uczta. To są rzeczy z tej ziemi zrobione w najprostszy sposób i właśnie dlatego najlepsze. Jagnięcina. To jest ważki temat, u nas niedoceniany, więc żeby ten odcinek, zanim przeniesiemy się znowu w piękne miejsca czarnogórskie w kolejnym odcinku, żeby ten odcinek właściwie zwieńczyć, do tematu jagnięcego wrócę w mojej dalmatyńskiej kuchni. Przecież bardzo blisko stąd położonej. A na razie jedzenie. W dawnej Jugosławii jest takie powiedzenie: woli mia svi plodovi mora, lignie, dagnie, a najwisze jagnie. Czyli tak, kocham wszystkie owoce morza. Kalmary, mule, a najbardziej jagnięcinę. Jeśli chodzi o mięsa, to miłość do jagnięciny jest w krajach dawnej Jugosławii, na całych Bałkanach wszechobecna. Najpopularniejsze formy jej przyrządzania są dwie. No po pierwsze, te miejsca, w których całe jagnię się kręci, nabite narożem. Pokazywaliśmy to Wam wiele razy, nie tylko przy Neretwie, w miejscowości Jablanica w Bośni i Hercegowinie. To się dzieje wszędzie. Jak tutaj jest jakaś lokalna fieszta w Dalmacji, to też pieką jagnięcinę. Ale tam jest tylko sól, pieczenie i do tego cebula. Czego więcej nie jedzą. Natomiast drugi sposób przygotowywania jagnięciny to jest na leszo. Leszada. Na leszo oznacza
proces gotowania. I na leszo można zrobić każdy rodzaj mięsa. Można też zrobić rybę na leszo, nie leczo. To był leżący sobie w ladzie chłodniczej sklepu mięsnego cały jagnięcy udziec. No i oczywiście pan masarz się pyta, co z tym chcemy zrobić. Wystarczy powiedzieć na leszo molim i on bierze i to właśnie takim wielkim tasakiem w owe kawałki rąbie. No i teraz zrobię to w sposób charakterystyczny dla wyspy Pag, ale i charakterystyczny dla całej Dalmacji albo nawet Chorwacji. Pag jest ważny, jeśli chodzi o jagnięcinę, bo tam jest ona najlepsza. Wenecjanie kiedyś wyrżnęli wszystkie niemal drzewa na Pagu, bo z drzew z wyspy Pag zrobiona jest Wenecja. Te pale, które są u ziemi, to są tamtejsze drzewa, których już tam nie ma. W związku z tym wyspa jest porośnięta taką śródziemnomorską roślinnością, łąką, mnóstwo ziół. Nie ma drzew, więc słona bryza, tam góry Welebit, lekko słone zioła, jagnięta to jedzą, doskonały ser, paszki sir i świetne mięso. Sposób jest prosty, ale dość nietypowy. Tutaj w garnku mam wodę, która za sekundkę zacznie wrzeć. Więc teraz wsypuję tutaj nieco soli i trzeba mięso wprzódy zblanszować. Przyspieszę nieco ów proces, mianowicie przykryję to pokrywką. Co będę teraz robił? Będę tu wkładał kawałki mięsa, czekał 10 minut, niech się pogotują, a następnie wyjmował je na sicie i płukał. Woda do wylania. No gotowało się właśnie 10 minut, a jeszcze jeden kawałek. I teraz tak, to co jest wyłowione na sitko musi zostać przepłukane, a to będzie wylane. Tego nie potrzebujemy. Co to daje? No daje to, że zamknęły się pory, ścięło się białko i teraz kolejny proces sprawi, że ono nasiąknie bez szkody dla swojej soczystości. Ten garnek jest mi niepotrzebny, za chwilę to wyleję, odkładam na bok całkiem, a teraz przygotowujemy wszystko w tym garnku. Co tu mamy? To jest właśnie to wszystko, co będzie mi potrzebne. Czyli liście laurowe, gałązka rozmarynu, czarny pieprz w ziarnach, trochę soli. Zawsze to będzie można jeszcze dosolić. Zielenina. To są liście i łodygi selera. Selera bulwiastego. Selera takiego, który u nas jest najpowszechniejszy, ale jakże rzadko korzystamy z tego, co wyrasta nad ziemię. No w ogóle w sprzedaży samych łodyg i liści selerowych u nas nie widziałem. Można to dostać, jak się kupuje młody seler razem z całą bulwą. To do środka. Pietruszka. Bardzo duży pęczek pietruszki. Fenku w całości, więc go na mniejsze kawałki pokroimy. Fenku, czyli koper włoski. Jeden pomidor, natniemy go tylko tak. Marchewka i kapusta. Kapusta włoska. To może być kapusta włoska, to może być kapusta biała. Pokroimy to na mniejsze kawałki. Ten liść też. No i mięso. Mięso, które każdy kawałek jeszcze osobno zostanie tutaj przepłukany. No, zaraz się z tym uporam i pokażę wam, co dalej. Co dalej? Dalej woda, no ale jeszcze są ziemniaki. One też są w wodzie. Więc teraz woda spod tych ziemniaków. Szklanka mniej więcej białego, wytrawnego wina. Płynu jeszcze nie jest tyle, ile trzeba, ale to się zaraz zmieni. Wprzódy ziemniaki. Ziemniaki pokroimy na ćwiartki i je tu poupychamy. I teraz tak, zaleję to wodą, no bardzo pełniuśko i
odstawię na 40 minut. Chodzi o to, żeby mięso nasiąkło tym płynem, a mięso jest wstępnie zblanszowane, więc potem, jak będzie gotowane, pozostanie soczyste. Tak wygląda oryginalny przepis. Mamy tego strasznie dużo, menisk niemal wypukły, ale to siądzie. Tam jest kapusta, jarzyny, to siądzie. Co trzeba teraz zrobić? Trzeba to uszczelnić, czyli nałożyć tam najpierw folię metalową, tak żeby to zakryć. Dobra, powinno być ok. Ale jeden kawałek nie wystarczy. Prawie, ale nie do końca. Jeszcze jeden. I pokrywka. No i teraz to się powinno gotować przez godzinę. Ale powiedzmy, że to zacznie się gotować po 15 minutach, czyli godzina 15 minut, a potem już należy wyłączyć pod tym ogień i tak trzymać pod przykryciem przez następną godzinę. Co oznacza, że będziemy mieli wspaniałą kolację. Przygniatamy. Ogień na razie niespecjalnie opresyjny. Dobra. I tak sobie to tutaj stoi. Za oknem zmierzch, no i idealnie się składa, bo chodzi o kolację. Będę z wami szczery. To nie stało godzinę po wyłączeniu ognia, ale 40 minut tak. I tak jest gorące. Garnki doskonale trzymają ciepło. No i to w ogóle taka kombinacja powoduje, że to niemal jak szybkowar wygląda. A jeszcze gorące. Ściereczka. No i nie będę tego nakładał sobie na talerz wprost z garnka, ponieważ jest tu gąstwa składników, więc wykładam osobno jarzyny, wykładam osobno mięso, osobno będzie ów aromatyczny wywar i za chwilę wszystko przede mną i przed wami na stole. O, i to teraz trochę tym bulionem podlewamy, jarzyny są podlane. To w zasadzie jest Eintopf. Trudno powiedzieć, czy to jest zupa, czy to jest drugie. No, również się popija bulion, ale najważniejsze jest to i to. Na stole jeszcze tylko chleb, sól, pieprz, oliwa i już nakładam sobie kawałek janietiny na leszo. Zobaczcie, jakie miękkie mięso. Jakie piękne jarzyny, mięciuteńkie, fenku, kapusta, ziemniaczki. O, wezmę dwa. I teraz, moi drodzy, teraz tak. Trochę pieprzu, soli na razie nie, bo przecież trzeba spróbować. Trochę pieprzu, trochę oliwy i leszadina jest gotowa do jedzenia. O, mięso się kompletnie rozpada. Zobaczcie, jak wygląda. Wspaniały, a ten płyn aromatyczny, fantastyczny sposób. Szczerze mówiąc, zrobiłem to w ten właśnie sposób, dokładnie wedle chorwackiej receptury po raz pierwszy. I właśnie tak będę to robił. Można identycznie przygotować cielęcinę. Wspaniałe, wspaniałe. I z tą wspaniałością pozostawiam was, żegnając się. Dziękuję serdecznie. Dziękuję za wszystko. Do widzenia.